Rozmowy o granicy z Usnarza to finał naszej akcji, którą przeprowadziliśmy wspólnie z instytucjami takimi jak Domy Kultury, jak Sołtys z Usnarza, jak Dom Kultury w Czeremsze, jak Dom Kultury w Dubiczach Cerkiewnych, jak też Dom Kultury w Dubinach. To jest gmina Hajnówka, a dzisiaj w Usnarzu zrobiliśmy taką rozmowę o granicy wspólnie między innymi z sołtysem tej wsi. I krótkie podsumowanie teraz od nas. To, że kończymy właśnie w Usnarzu Górnym, ma symboliczne znaczenie, bo tutaj z perspektywy medialnej zaczął się kryzys humanitarny na granicy. Nasz projekt jest z grantu, który ma wspierać lokalne media. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj i zobaczylimy, że w tej małej wiosce jednak ludzie, którzy pamiętają początek medialny sytuacji, który był dla nich bardzo intensywny ze względu na obecność tutaj polityków, mediów, aktywistów, jest tak trudny, że niekoniecznie chcieli z nami rozmawiać. Tak, bo to spotkanie w Usnarzu Górnym było zupełnie inne od spotkań, które mieliśmy i w Zubaczach w gminie Czeremcha, i w Kuzawie, i w samej Czeremsze, i w Orzeszkowie, i w Wojnówce. Spodziewaliśmy się, że na te spotkania przyjdzie maksymalnie kilka osób. Sale jednak tych świetlic wiejskich były zazwyczaj pełne. Było po kilkanaście, po 20, w Czeremszy około może 30 osób, a w Usnarzu było na początku małżeństwo sołtysa, był sołtys, była jego żona. Później dochodzili jeszcze poszczególni mieszkańcy, chociaż wcześniej grupa kilku panów ubranych bardzo odświętnie szykowała się na udział w tym spotkaniu. Ale zobaczyli, że między innymi chcemy też to dokumentować za pomocą kamery, żeby pokazać wam, co też mieszkańcy mówią o tym kryzysie humanitarnym. No i tak jak mówi Gosia, ludzie po prostu po ponad miesiącu co najmniej tego, co się wydarzyło w Usnarzu w roku 2021, dokładnie w tym miejscu, za naszymi plecami było to koczowisko, o którym też informowałem na antenie TVN24. Ale tutaj był taki najazd mediów, tyle się działo, tylu przyjechało polityków z różnych stron. Później były kampanie wyborcze, gdzie między innymi minister Kamiński, minister Błaszczak lansowali się na tym płocie. Też w Usnarzu, że już mieszkańcy mówią, my mamy dosyć, my mamy też swoje problemy, mamy dziurawe drogi, nie mamy transportu tutaj żadnego, żaden autobus nie jedzie przez Usnarz. Jeżeli człowiek chce dostać się do lekarza, do sklepu, musi kombinować, a to są starsi ludzie i mają z tym problem. Ale też oczywiście opowiedzieli nam o swoich też doświadczeniach związanymi z tym kryzysem humanitarnym, który tutaj był. Patrząc na wszystkie 6 spotkań, ja mam taką refleksję, że było warto. Było warto. Każda z tych rozmów była inna, one nie były jednogłośne, czasami nie były dla nas łatwe, ale tak jak założyliśmy sobie, że damy przestrzeń na wszystkie wypowiedzi, że chcemy usłyszeć, jak ludzie tutaj żyją, co myślą o tym, co się dzieje na granicy, jak to wygląda po już prawie 3 latach, tak te rozmowy płynęły z różnym rytmem, z głosami za i przeciw, pytaniami, wątpliwościami, bardzo różnymi opiniami. Mnie bardzo cieszy to, że po większości spotkań dostawaliśmy taką informację zwrotną, że to było potrzebne, że to już powinno się było wydarzyć wcześniej, że wcześniej tak ludzie ze sobą nie rozmawiali, nie mieli takiego miejsca. Często się obawiali sąsiada, no bo jeżeli ktoś powie, że chciałem pomagać, otworzyłem drzwi przed uchodźcami, to nie wiedział, co zrobiłby w tej sytuacji sąsiad, czy być może też nie doniósłby do służb na jakiegoś mieszkańca swojej miejscowości i nie poskarżyłby się, że hej, tam ktoś pomaga. Ludzie się bali też wzajemnie mówić o swoich poglądach, ale na tych spotkaniach te rozmowy były, poglądy były wygłaszane. Ja nie ukrywam, że też to emocjonalnie było trudne dla mnie, myślę, że dla Gosi też, bo wiadomo, od początku też jesteśmy w tym wszystkim i na nowo to przeżywamy i na nowo tłumaczymy, że ludzie, którzy tutaj pojawili się na granicy, to też są takimi zwykłymi ludźmi jak my, ale fajnie to podsumowała i bardzo trafnie ta najstarsza pani z Zubacz na pierwszym spotkaniu, bo ona powiedziała, że oni ludzie i my ludzie.
Pamiętajmy o tym i zapraszamy do obejrzenia tych wszystkich relacji, które znajdziecie na kanale Czaban Robi Raban, ale też na stronie, która powstała też dzięki temu projektowi czabanrobiraban.pl. Tam znajdziecie wiadomości z pogranicza, ale mam nadzieję, że nie tylko z pogranicza. Mam nadzieję, że też będę mógł w końcu poświęcić swoją uwagę dziennikarską na inne wydarzenia, na inne tematy i też na muzykę, którą uwielbiam, a od której musiałem odejść przez kilka ostatnich lat. Małgorzata Rycharska, dziękuję Gosiu za to, że dzięki Tobie też mogliśmy zrealizować ten projekt. Piotr Czaban, do zobaczenia.